Ja się śmieję tak czasami, że jestem trochę jak taki ksiądz w konfesjonale, który, wiesz, wysłuchuje różnych historii, nie? I nawet jak nie jestem na danej wodzie, to do mnie spływa mnóstwo relacji i te relacje budują jakby jakieś takie, no powiedzmy, suche doświadczenia, nie? No, mój tata to jest po prostu niesamowity człowiek, że on to po prostu sam wszystko stworzył od początku do końca i na taką skalę. Powiem Ci, że bierze bardzo, bo pomysł ma zawsze dla mnie świetny, zawsze mu kibicuję. Uważam tylko, że trochę za mało w siebie wierzy i nie umiem jakby tego jakoś wypracować i pomóc mu w tym niestety, bo zawsze dostaję po łbie, że nie, przestań, ja taki nie jestem. Jestem zupełnie zwykły, normalny, wszystko robię jak każdy przeciętny człowiek, ale ja w to nie wierzę. Większą część życia zajmowałem się handlem sztuką. Razem z ojcem w antykwariacie w Gdańsku. No, ale to chyba dobrze mi zrobiło, bo na pewno uwrażliwiło mnie troszeczkę i trochę chyba inaczej patrzę i na kolory, i na proporcje. Arek Wyroślak zgłosił się do mnie i poprosił mnie, żebym mu ukręcił kilka muszek na wzór. On po prostu ma firmę produkującą przynęty muchowe. I mówi, zrób mi kilka na wzór, które później pokażę swoim chłopakom i oni je będą kopiowali. I on wziął te muszki, oczywiście je ukręciłem, wziął te muchy, zaczął jeździć na jakieś imprezy wędkarskie, targi i inne tego typu zloty i to tam oferował swoim klientom. Pokazywał te nasze muszki, te wzorcowe i oczywiście te muchy, które już były kopiami naszych much. I się okazało, że jego klienci wybierali, owszem, ale tylko i wyłącznie te egzemplarze przez nas wykonane, przeze mnie i przez moją żonę. Ja przygotowuję do much podzespoły. Ja robię brasze, no, flesze też robię i nawijam bardzo dużą część muchy, którą potem Tomek wykańcza, więc jakby no, mamy trochę taką taśmówkę, można powiedzieć. Pomagam mu dużo, jeżeli chodzi o pakowanie, ale też czasami przy robieniu samych materiałów. Ja generalnie mam nad sobą bata w postaci mojego taty, który po prostu pilnuje, żeby każdy włosek był idealnie ustawiony i żeby nic przypadkiem się nie zagięło, żeby po prostu wszystko było na tip-top. No bo to trafia w końcu do ludzi. Matt Harris kiedyś zamówił u nas zestaw much na tarpony. Wybierał się ze swoimi klientami do Nikaragui, na takie dosyć znane łowisko, Tapam. I ja byłem tuż przed operacją, więc to wszystko tak dosyć w biegu było załatwiane. No, niestety się okazało później, żeśmy się nie do końca dogadali. Ja te muchy oczywiście wykonałem, wysłałem, poszedłem do szpitala. Jak się przebudziłem z narkozy, to pierwsze co to chwyciłem telefon, a tam wiadomość od Mata. No, że muchy super, jak zawsze, o to chodziło doskonale, tylko to nie są te haki. No ale oczywiście szybciutko się spięliśmy, znalazłem tam te haki, zdobyłem je. Zabraliśmy się za robotę, ale już wtedy wiedziałem, że bo jego wylot chyba był na początku maja, 5 jakoś tak, czy coś takiego. Wiedziałem, że nie ma szansy na to, żebym ja mu te muchy dostarczył
w terminie, zwłaszcza, że u nas najczęściej święto, właśnie długi weekend jakiś i tak dalej, więc było ryzyko, że to po prostu nie dotrze na czas. I mówię Matowi, że nie ma sprawy, muchy będą, ale musimy wymyślić znaleźć jakieś rozwiązanie na dostawę. A on mówi, ty się w ogóle nie przejmuj, kręć, ja po nie przylecę. I wsiadł w samolot i przyleciał po nie. Katka szwagrowa to niewiarygodna dziewczyna w ogóle. Dziewczyna to totalnie wkręcona w wędkarstwo muchowe, totalnie wkręcona. Matt Harris, będąc bodajże w Brazylii, sprezentował jej, nie wiem, 1 czy 2 nasze muszki, jego szczęśliwe zresztą tam, na które połowił i tarpony duże, i rapajmy, i zresztą później jeszcze inne gatunki. Dał jej w prezencie i ona złowiła na tą muchę chyba ze 3 arapajmy, wszystko takie w okolicach 200 cm i więcej. Do tego, nie wiem, chyba z kilkadziesiąt peacock bassów, jeśli dobrze pamiętam. Po czym wróciła do Europy i poszła ze swoim ojcem na szczupaki. I jeszcze dołowiła jakieś szczupaki na tą muchę. No i w końcu tam ta muszka straciła oczy. I się do mnie odezwała, że ona by chciała taką muchę, ale że ta mucha jest szczęśliwa i tak dalej. Ja mówię, to wyślij mi ją do spa. Naprawimy ją. No i wysłała ją do mnie i dokleiliśmy nowe oczy i dalej ta mucha łowiła. Nie wiem, jakieś potworne ilości ryb na to wyciągnęła. Muszka w zasadzie prawie, no poza tymi oczami to nic jej nie brakowało. Cześć, jestem Kuba i w sumie to przez całe życie jestem maglowany przez mojego wujka, żeby łowić ryby na muchówkę. Oczywiście wy nie wiecie, jak to z nim jest, nie? Bo to jest tak. Jak ja bym chciał zacząć łowić na muchówkę i ja bym sobie kupił tą muchówkę i sam nią rzucał i powiedziałbym mu o tym, to ja bym dostał taki opierdziel, że już nigdy więcej wędki muchowej bym do ręki nie dostał. Więc ogólnie sytuacja wygląda tak, że ja mam 26 lat teraz, tak, skończone. Po 25 latach życia dostałem wędkę muchową do ręki. Dostałem, nie wszedłem do wody. Przez pierwsze 4 albo 5 razy nie wszedłem do wody, nawet muchy nie miałem zaczepionej. Na trawniku byłeś. No na trawniku byłem, ale za to nauczyłem się łowić. Rzucać. Ja nie wiem, czy wiecie, ale jest taka możliwość, że jednak łowicie na spinning na muchę skręconą przez siebie. Bo możecie po prostu dokupić sobie ciężarki, które są doczepiane osobno, zapinacie je na muchę i normalnie podpinacie sobie pod spinning. Generalnie no, nie jest to może jakby na tyle, jakby nie wykorzystujecie potencjału muchy tak jak na muchówce, bo niestety ona jest mocno ciągnięta do dołu przez to obciążenie, ale no można tak dobrać gramaturę, że naprawdę fajnie się łowi. Te połowił, ale już wiem, gdzie to będzie. Już wiem. To jest. Ona już jest mocno wytrzepana tutaj. To zresztą też jest złowione na tą samą... Nie, to jest na krewetkę złowione, ale to też naszło, no. Monstrualna ryba. I to jest mucha, którą też Katka używała, nie? I co ciekawsze, to jest mucha, która ma rekord świata w peacock bassie na muchę złowioną. Matt twierdzi, że ten snuk to też byłby rekord świata, tylko niestety nie zrobili odpowiedniego ważenia, no i nie mają, wiesz, dokumentacji po to, żeby to w tej federacji tam potwierdzić, nie? To ja w ogóle, jeśli chodzi o narzędzia, to nie używam żadnych specjalistycznych narzędzi.
bo ten materiał, z którym pracujemy, jest na tyle mocny, trwały i wymagający, że tutaj nawet takie zęby się gubią. O. Nożyczki się wszystkie tępią bez wyjątku i to bardzo szybko, w związku z tym ostatnio najlepiej mi się sprawdzają nożyczki fryzjerskie. René się ze mnie śmiał, no, mówi tak, był w szoku w zasadzie. Mówię, kurczę, to ty nie używasz imadła Renzetti? Ja mówię, no nie, używam imadło zrobione przez trójmiejskiego rzemieślnika, kolegę Darka, który robi fenomenalne. To jest imadło, które ma już, nie wiem, naście tysięcy, jak nie więcej much i w ogóle śladu na nim nie ma. Podstawowy materiał, którym pracujemy, to SnowRunner, albo inaczej znany jako najad, to naturalny włos. I tu właśnie często się spotykam z takim zarzutem, że naturalny włos do dużych much to nie jest dobry pomysł, bo nasiąka wodą. No niestety tak nie jest, znaczy na szczęście tak nie jest. Rzecz leży w konstrukcji muchy. Tak trzeba budować muszkę, żeby nie miała gdzie zatrzymać. To musi być dość uboga konstrukcja z małej ilości materiału, tylko trzeba to tak zrobić, żeby udało się zrobić duży, szeroki profil. I tym materiałem można to zrobić, zwłaszcza w wykorzystaniu go, wykorzystując go w tak zwanych dubbing brushach, czyli skręconych, włos skręcony w drucie. Dobra mucha to wypadkowa konstrukcji i materiału. Mówię, najważniejsza część zabawy to jest to, żeby te muchy łowiły, żeby były skuteczne, żeby dało się tym rzucać i żeby jeszcze łowiły ryby, nie? Czyli co, robisz najlepsze muchy na rynku? Nie robię najlepszych much. Nie lubię takich rzeczy. Nie lubię, jak tak się mówi. Robię dobre muchy. Robię bardzo dobre muchy, ale no nie wiem, czy są najlepsze. Czy ta praca wygląda tak, że ty sobie siedzisz, oglądasz jak ludzie łowią na twoje muchy i sam nigdzie stąd już nie wyjeżdżasz? What you doing is that yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horns. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging.